Siemano, witam wszystkich na podsumowaniu miesiąca września. Słuchajcie, stał się cud. Cud się stał, ta instalacja za mną już 8 rok, teraz od września do września, 8 lat już można liczyć, wyprodukowała, zrobiła najlepszy uzysk września od 8 lat. 8-letnie panele. Mówili, że to już się na złom nadaje, że to w ogóle jakaś porażka. A tu wystarczyło, że było w miarę tego słońca we wrześniu i padł kolejny rekord, także dzisiaj będzie jak zwykle o fotowoltaice, o solar trackerach, tak jak tutaj mówię, ja już mam tak z automatu mówię, pompy ciepła, klimatyzatory, magazyn energii niskonapięciowy i wysokonapięciowy, auto elektryczne oraz kolektory solarne już w wersji nie płaskiej, tak jak miałem na grzejnikach i taki kawałek, tak mówię, niemieckiego dachu, ale już jest 66 rur heat pipe, czyli kolektory rurowe, które działają. Także trochę się w tym miesiącu działo, z racji tego też, że ja dzisiaj jestem pierwszy dzień na bezrobociu oficjalnie, bo dzisiaj jest 1 października, a miałem urlop do wykorzystania praktycznie przez cały miesiąc, to udało się w międzyczasie coś ogarnąć, bo niestety jak się jest w domu, to i tak jest dużo innych spraw, a nie tylko to, co by się chciało robić. Także zapraszam na odcinek. No i zaczynamy od głównego sprawcy tego wszystkiego, z tego zamieszania. 2016 rok, sierpień, pierwszy odczyt i mamy już 8 lat od września do września, także słuchajcie, panele monokrystaliczne, jeszcze w systemie 4-busbarowym, 275 W pik. Tu wam tutaj zbliżenie zrobię na tabliczkę, znają, o, powinno być widać bez problemu, 275 i ta instalacja wykręciła najlepszy uzysk od 8 lat, a miało iść na złom i miało się nie opłacować. To jest tak samo jak jest z tymi autami elektrycznymi, ale podejdziemy do tego auta elektrycznego, co są po 5 latach na złom i w ogóle bateria tylko pojeździć chwilę i do wyrzucenia. Także lecimy dalej. Drugi, piąteczka. Ten już no niestety troszkę mniej ogarnia, bo z rana, zobaczcie, tu jeszcze nie ma zacienienia, ale już pod wieczór tamte drzewa go cienią. Drzewa są dla bezpieczeństwa, drzewa chronią trackera przed mocnymi porywami wiatru, bo ten jest mniej odporny na uderzenie wiatru, to jest inna konstrukcja niż ten. No ten przeżył 8 lat, największe wiatry tutaj, czasem się boję normalnie podchodzić i patrzeć, jak to się dzieje. Ale co wam mogę powiedzieć, słuchajcie, w tym roku już sobie to opomiaruję, bo wstępnie podejdziemy do niej może. Stacja pogodowa wisi, która liczy kierunek wiatru, moc, inne całe rzeczy, te wszystkie rzeczy, także już będzie jakiś pełen monitoring, jak ją podłączę wreszcie do Wi-Fi. Tutaj u mnie plac budowy, bo pamiętacie to? Słuchajcie, to było moje kolektory. Kawałek niemieckiego dachu, jak ja to mówiłem, a tyle zostało z kolektorów z grzejników. Kolektor z grzejników 9 lat służył mi, nawet prawie 10 lat, można by było w miarę liczyć, służył, grzał wodę. Najpierw 150, później 300, a później już 800 praktycznie razem na spółkę z tym drugim. Także kolektory sobie, o tutaj się reszta wyleguje, czeka na szwagra, będziemy u szwagra montować. Mówię, szwagier bierz, bo szkoda, sprzęt elegancki, to jest wszystko w miedzi, także szwagier będzie sobie działał, a ja już, słuchajcie, lecę na kolektorach rurowych, heatpipe'ach. U mnie na kanale jest dużo filmów z budowy, także wystarczy się troszeczkę cofnąć w historię. I powiem wam, dzisiaj drugi dzień grzania zestawem z 3, bo na razie były 2. Udało mi się przedwczoraj dopiero ogarnąć, czyli kolejność kolektorów to jest 1, 2, 3, czyli przepływ z pierwszego do drugiego do trzeciego. Ja mam monitoring wszystkich 3, teraz wam to pokażę. Jest troszeczkę, nawet dzisiaj słoneczko wyszło, to od razu zaczęło coś się dziać, bo jednak jest już troszeczkę tej powierzchni. Ja tym grzeję, tak jak mówię, 300 albo 800 litrów, w zależności od nagrzania układu, no całego układu tak naprawdę. Pompa ciepła przepalana standardowo, bo nie ma do czego jej używać. Tutaj już tak w miarę ogarnięte jest, bo tutaj jest trochę różnica poziomów u mnie.
I teraz muszę tą troszeczkę trawę zerwać, położyć tutaj agrotkaninę białą i na to jeszcze wysypać taki jakiś w miarę drobny kamień, żeby to już jakoś wyglądało. Ręce i nogi miało oczywiście. No i tutaj jeszcze na to, co zostało, pójdzie tutaj 3, raz, 2, 3, 6 paneli. Oczywiście takich paneli pójdzie 6400, także 2,4 kW będzie pod off-grida. To stąd zniknie, także już tutaj będzie w miarę porządek ogarnięty. I co? I co? Szaruś się wygrzewa. Byłeś szary i jesteś prawie czarny. Płaty się grzeją do słonka fajniej. Miałem coś powiedzieć o tym małym czymś. To małe coś, prawie 800 km, z tego dobrze pamiętam. Wszystko będzie w Excelu, słuchajcie. 800 km prawie nim zrobiłem, średnio 15 kWh na 100, bo ja mu nie żałuję. I słuchajcie, auto, które ma 12 lat i przejechane ma. Moment, niech się przeskoczy. Tego nie potrzebujemy. Przejechane ma 113 000 km, słuchajcie. Pamiętajmy, to jest auto miejskie, średnim zasięgiem około 130 km nominalnie. Mi się udało tym wykręcić i to w takim teście w miarę normalnym ruchu 110, ale przy mojej jeździe to średnio to mam takie 90-80 km, bo powiem wam, ja się przesiadam teraz do zwykłego spalinowego auta i znaczy zwykłego, do tego co mam, nie? To Audi co mam i tu trzeba biegać, nie inne rzeczy. Do wygodnego się człowiek momentalnie przyzwyczaja. A jeszcze jak widzę jakieś dziwne historie na tych Orlenach i całej reszcie, że o, dystrybutor z coś tam, to ja to sobie cofam, pyk, pyk, podpinam do off-grida i ładuję, bo magazyn przeładowany nawet z tej 1.6 instalacji w miarę taki fajny był miesiąc, że nie dość, że doładowałem elektrykę, no tam parę dni było, coś brakło, jeszcze żeśmy testy robili, ale tak to cała energia praktycznie na elektrykę i na całą resztę jest z instalacji off-gridowej tylko 1,6 kW w kierunku południowym i 800 W w kierunku południowo-zachodnim mamy, także ja polecam to wozidło, powiem wam. Cena no dalej za ten rocznik to jest jakieś 20-25 tysięcy, no i tak jak widzicie po moich filmach, no z Norwegii nie przyjeżdża takie super, ale jednak dali tu blachy kawałek dobrej, także jak się go troszeczkę ogarnie, to jeszcze pewnie posłuży, a z drugiej strony tam nieprzegrzana była bateria w Norwegii, to powiem wam, no tutaj żeśmy ją w miarę przemierzali, to ona prawie jak nowa jest, no nie będzie miała 100 tysięcy, ma ileś ma cykli ładowań, ale na tyle przejechanej tyle to powinno 50 km mieć zasięgu według znawców, albo iść na złom, a nie dalej latać prawie nominalne, jakby się uparł i na spokojnie leciał, to by i 120 km pewnie zrobił bez problemu, widzę jak on się zachowuje. Także wozidło super, moje pierwsze auto elektryczne, ale pewnie nie ostatnie standardowo. I co dalej, słuchajcie, klimatyzator 3,5 kW, coś tam pochłodził troszeczkę, bo słonko było, ale już noce są zimne. I wchodzimy, słuchajcie, tutaj już biuro się pomału tworzy, także już to zaczyna inaczej wyglądać, no bo trzeba troszeczkę więcej takich rzeczy świecę więcej światła, do pilnowania baterii. Zacznijmy od tego, niskonapięciowy. Gdzie bateria? O, ktoś ukradł. A nie, ja tu mam takiego kolegę Wacka. Kojarzycie go, co on właśnie tym skuterem inwalidzkim jeździ. Jak jedzie w Bieszczady, to wpada, bierze sobie bateryjkę, żeby mu prądu nie brakło i leci. Co mi szkodzi, nie? Niech ma, niech jeździ, nie? Także nie ma problemu żadnego. Wacek, szczęścia zdrowia tam. Nam nacisnął chyba podół. Myślę, mam nadzieję, że pogoda dopisała, że ich tam nie dorwie, bo widzę z relacji, że fajnie to leci, także bawcie się tam dobrze. I tak, tutaj mamy po kolei może, stacja pogodowa, tylko muszę ją jeszcze skonfigurować z Wi-Fi. Ona mi tutaj właśnie pokazuje temperatury wewnętrzne, zewnętrzne. Tutaj nawet pokazuje naświetlenie, czy macie, ile to jest luksów, czy jak to tam się nazywa, luksów. Tylko że ten czujnik jest od góry i no, jak jest światło wysoko, to pokazuje więcej, mniej. No i promieniowanie UV od razu pokazuje, godzina jest taka, bo z Wi-Fi dalej jest nieskonfigurowany. Tutaj mamy ciśnienie, to jeszcze muszę obczaić, na przykład opady deszczu, wczoraj padało. Zobaczcie, to nie ma, jak przez noc jeszcze padało.
weekly, mamy tygodniowy, miesięczny. Tutaj miesięczny nie, bo ja się bawiłem to przykładnie i mu trochę narobiłem, ale tak to wygląda. Na razie nic się nie działo. Godzinowy. Dobra. I tutaj to jest właśnie z tamtej stacji pogodowej. Ona jest połączona radiowo. Ładowanie też mam teraz już osobne właśnie jeszcze do elektryka, żebym wiedział ile, bo ten licznik się niestety co każde ładowanie resetuje, także tutaj mam z niskonapięciowego, czyli jest ładowanie do 6 A, bo niestety tu jest tylko 24 V, jak się dołączy to tamto siamto, to 100 A powiem wam, nie ma teraz problemu, bo wymieniłem hebel na mosiężny, nic się tu już teraz nie grzeje, czyli z 5 do 100 A wytrzymuję bez problemu, a wiecie, że ja mogę z niego 400 A wyciągnąć, ale falownik mi na to nie pozwoli. Ogólnie falownik 6 kW, 4 kW nawet przez niego leci, tylko nie obciążajmy go tak mocno ogólnie zawsze, bo ja liczę, że jak jest 6 kW, to więcej jak 2 nie ma co pchać. I w tym momencie, jak widać, mamy 515 W, 13 A leci w baterię. Tutaj mamy drugi podgląd, tutaj sobie akurat voltaż obserwuję, ale to możemy obserwować, tylko już zaraz uruchomię. Już jestem, czyli regulator MPPT do tych dwóch paneli 800 W, co są tutaj za ścianą, prawda? Tu sobie wlatuje i dodatkowo nam doładowuje. Do tego jest cała historia. Nie udało się angielskiego włączyć, ale to nie ma znaczenia, bo tutaj widać dokładnie co jest co. Także jak widzicie, teraz mamy już, bo się 69-70 W leci. Słońce świeci z boku, panele w pionie stoją, ale coś się dzieje, a co jest ważne, niby sobie stoją te paneliki tak tutaj na ścianie, ale zobaczcie, 2 kWh potrafi, 2-3 kWh, także niby głupie panele stoją na ścianie oparte pod ścianę, ale tu dwie, tam dwie i odkąd je uruchomiłem praktycznie, to mamy już 18 kWh zrobiły. Te 18 kWh to tak naprawdę może być podtrzymanie całego tego układu, to co falownik zżera, bo on też swoje zżera, 35 W stałego poboru. Zawsze takaś kilowatogodzina. A panele sobie po prostu tylko stoją i nic więcej, także robi to robotę. I tak, przechodzimy teraz tutaj, do tego. Powiem wam, to będzie długi film niestety. No ale tych gratów mam tutaj troszeczkę. Start był wysokonapięciowy magazyn energii, czyli bateria z Mitsubishi Mewa 16 kWh, 14,5 albo 16, już nie pamiętam, ale chyba to jest 16. Z tego co już się zaczyna to wszystko mieszać. I tak, ten monitoring wcześniej był tutaj w skrzynce, to jest zasilacz buforowy, tam była płytka, wszystko. I przez to, że tu jest Chińczyk, to tak to siało masakrycznie, że był problem w ogóle z połączeniem się z Wi-Fi, ze wszystkim i trzeba było po prostu to przenieść. Ja film przenoszę, nie później z odpalenia dodatkowego jeszcze, film jest na razie w trakcie realizacji, bo jutro ma być Hubert i będziemy ogólnie odpalać, słuchajcie, całość. Na razie bateria jest pod podglądem, tylko i wyłącznie pod podglądem. Z tego względu, że bateria jest rozpięta na wyłączniku, jest rozpięta od falownika i ona sobie po prostu tak, sobie jest, nie? Jest balansowana. Tutaj takie mamy najważniejsze informacje, czyli mamy temperaturę najwyższą, najniższą ogniw. To jest mierzone przez te, tutaj w środku mamy elektronikę, to są BMS-y, balansery, czujniki temperatury. I to jest właśnie temperatura największa jakiegoś ogniwa i najniższej. Tak samo tutaj mamy voltaż, najwyższy i najniższy ogniwa i rozjazd. Także tutaj tak naprawdę jeszcze ten magazyn, on jest na razie tylko rozładowany na 30%. W 30% udało się z niego wyciągnąć 5 kWh energii. Także wiemy, że jest potencjał i pomału będziemy go coraz bardziej rozładowywać, aż zaczną się ogniwa rozjeżdżać. Tam chyba do 100 mV rozjazd. Wtedy wiemy, że tam jest dolna granica i od tego sobie już ustawi się całe procenty i tą baterię ustawimy na tyle i tyle procent, żeby miała pracę normalną, a później jeszcze zostawimy jej tam ileś tam już, jak już braknie prądu i taki bufor jeszcze dodatkowy. Tylko a mówię, kiedy tu kiedykolwiek brakło prądu. Dla mnie ta bateria jest, bo był projekt, kupiłem, był inny temat, a teraz już wisi, to uruchomiłem, bo w prosumencie taki magazyn energii, tak jak Sławek z paneli fotowoltaicznych mówi, nie jest nikomu do niczego potrzebny, ale jak go mam, uruchomię, niech działa, uczymy się, ja się uczę. Powiem wam, może troszeczkę wejdę w ten temat, także
Może tutaj być niedługo dużo różnych innych baterii do testowania. Zobaczymy tak naprawdę. Takie moje pole doświadczalne tutaj będzie. Może coś będzie można załatwić. Także na razie tylko plany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Fosibut stoi, się kurzy. Ale nie, ostatniego powiem wam używałem. Ładowałem elektryka na szybko i mi się przydał. A tak to na razie sobie stoi. Ale zobaczymy. Może jakiś plan na niego jeszcze będzie. I tak jak mówiłem, słuchajcie. Bateria jest rozpięta, a tutaj fotowoltaika sobie pracuje fajnie. Teraz fajnie na tym wyświetlaczu widać, co lata, co wraca, co idzie elegancko. Pamiętajcie, z baterii nie pchamy do sieci, bateria jest zablokowana, falownik pracuje normalnie, jak w idzie bez problemu. Także lecimy dalej lecimy do kolektorów. Pompa ciepła do CW nie włączyła się ani razu. Wystarczyło ciepła energii. Także układ solarny. Muszę tą kartkę zmienić, bo tu już są heatpipy. Tu też to pomalowany układ. Ale dalej, tak jak mówiłem, ładuję 300 albo 500 litrów przez te kolektory. I tak jak wam mówiłem, 3 kolektory solarne. Pierwszy, drugi, trzeci, ostatni wyjściowy. I w tym momencie z boilera wychodzi mi 30 stopni, tak? Dobrze? Wychodzi 30 stopni z boilera na kolektor. Pierwszy kolektor podnosi do 44, drugi już to podnosi do 50, trzeci podnosi do 57 chyba było, tak? Moment, niech się wróci, do 57, także podnoszenie tej zimnej to jest bardzo szybkie, a później już jak jest wyżej, to już jest w miarę. I to fajnie, to teraz mogę patrzeć, bo będę widział, jak będzie któryś kolektor mi kulał, to będę widział, że są mniejsze temperatury, że tylko przepływa przez niego woda, znaczy glikol, i nie działa to tak jakbym no nieprawidłowo, bo niestety tu trzeba przynajmniej raz na 5 lat te rury wyciągnąć i tą pastę po prostu sprawdzić, dołożyć. No taki trochę temat jest obsługowy, ale ogólnie mi się wydaje, że nie powinno być z tym żadnego problemu. Także będą testy, będą filmy, w miarę jak się ogarniam tam z tym wszystkim, to wszystko będzie. Na razie wodę bardzo fajnie grzeje, już podnosi temperaturę. Z tego nawet, że ja czujnik mam od kolektorów w połowie zbiornika, także połowa zbiornika jest tutaj i wężownica też jest. Tutaj wylot, także całe ciepło. O tak, macie tutaj, prawda, tu jest wężownica i tu jest czujnik też na górze. Ciepło zawsze idzie do góry, także tutaj ten wynik nie będzie taki cały czas jednostajny, ale cały czas próby, testy. I ja tutaj też muszę przestawiać różne inne tematy, ustawiać przepływy. Musiałem zmniejszyć przepływ, o wiele mniejszy zrobić. Drugi czujnik, ja też mam tutaj zapas na znaczy tutaj jest dodatkowo pompa jeszcze obiegowa. Jeśli tutaj się pojawi na środkowym kolektorze 80 stopni, to się włącza druga pompa, goni glikol, żeby właśnie przekroczyć na trzecim kolektorze, nie przekroczyć 85, na maksymalnie 90, bo w instalacji dalej jest PEX jeszcze. Tutaj na tej stronie właśnie jest jeszcze zasilanie, jest na PEX-ie, powrót już jest na tej oryginalnej. Na cały czas modernizacja, modernizacja i modernizacja. Jak to mówię. Także coś się dzieje, słuchajcie. O i tak, wiecznie długie, tutaj mówię, gratów już tyle, że już nie wiadomo o czym opowiadać, połowy pewnie zapomniałem. Ale na razie wszystko działa, wszystko sprawne, także co wam więcej będę opowiadał. Słuchajcie, dało radę, 8 lat, Solar Tracker, nawet nie Solar Tracker, tylko mówię o panele, ale wszystkim wywaliło w tym we wrześniu w miarę fajne wyniki, bo to nie zależy od paneli, po części też, bo nowa technologia też lepiej daje, ale one ileś tam spadną, tak samo jak baterie w elektryku, na początku szarpnie w dół procentami, a później te jeszcze dodatkowo, te ogniwa LEF50, one są bardzo, ale to bardzo odporne. To jest stara technologia, ale jeszcze, jak to mówią, debilo odporna, jak ja to mówię. I takie tematy na przykład, że jeśli ktoś by miał informację, czy się kiedykolwiek Mitsubishi imię, Peugeot Ion albo Citroen C0 zapalił, to powiem wam, nie znajdziecie raczej takiego trojaczka, który się zapalił. Trojaczki chodzi o to, że właśnie 3 marki, bo parę osób się pytało, o co chodzi. Są 3 marki, czy inaczej, auto robione pod 3 markami. Taka współpraca, to dużo takich współpracy jest, także tak to lata.
Dobra, my się rozgadamy głupi. Także słuchajcie, zapraszam Was teraz do Excela. Ja działam dalej, bo szukać roboty czy ogarnąć koło domu. Mi się wydaje, że ogarnąć koło domu ile się wlezie i może troszeczkę na swoim się uda coś podubać. Zobaczymy. Także pozdrawiam serdecznie i walimy w Excela. No i zaczynamy, słuchajcie. Standardowo od miesiąca. Później podsumowanie magazynu energii, auta elektrycznego, Solar Trackera 385 kW i Solar Trackera 5 kW na panelach bifacjalnych. I tak, od początku jak zwykle, także wrzesień, z sieci pobrałem 188 kWh, oddałem do sieci 1244 kWh, całkowita produkcja z obydwu instalacji to jest 1373 kWh. Zobaczcie, ile mniej od sierpnia, praktycznie tak samo jak sierpień, a sierpień był, no nie był jakiś szałowy, co też widać tutaj po procentach, ale i tak we wrześniu mam tylko 129 kWh bezpośredniego zużycia, przez to, że takie temperatury były, nie trzeba było ani chłodzić, ani grzać, także no tej autokonsumpcji jest troszeczkę mniej, tylko 9%, ale patrząc na inne miesiące, te bardziej ciepłe, to raczej to jest porównywalne. Nadwyżka to rośnie normalnie jak na drożdżach, już jest 5659 kWh, także nie ma opcji, żebym ja to zużył w tym roku na ogrzewanie, na cokolwiek tak naprawdę, żebym to zużył. No, trochę tego elektryka się będzie ładowało, a z drugiej strony jak będę siedział na bezrobocie, to też gdzieś będę jeździł, nie? I tak, zużycie prądu mamy 317 kWh, to jest całkowite zużycie domowe. Rozdzielamy to na prąd użytkowy 283 kWh. Pompa ciepła jak zwykle pobrała 6 kWh, on jest 2 razy w miesiącu przepalana, żeby ten gaz przemieszać, pompy, wszystko się pouruchamiało. Klimatyzator 3,5 kW, zobaczcie, w porównaniu do poprzednich miesięcy praktycznie nie pracował, więcej ten wentylator chyba pobiera, co tak miesza powietrze, niż cała praca. Czasem się go tam na chłodzenie włączyło, na grzanie jeszcze nie ma potrzeby. Klimat 2,6 kW u dziadka, no to jest praktycznie też takie przepalanie, bo ona tylko miesza powietrze i całkowite chłodzenie tak naprawdę w tym miesiącu to jest tylko 34 kWh. Przechodzimy do magazynu energii 24V na lifę po 4, 10 kWh, pod to jest podpięta instalacja 1,6 kW w kierunku południowym, tak, i 800W w kierunku południowo-zachodnim, żebym się nie pomylił. I tak, to co brakło, podebrałem 24 kWh. Jeszcze podbieram z prosumenta, ale już w tym miesiącu, w październiku, już będzie podbierane z wysokonapięciowego magazynu energii, także będzie taki przedłużony łańcuszek. Teraz z magazynu prosumenckiego podbieram energię oddana. Nie wiedziałem jak to, nie wiem, nazwać, czyli to co zużyłem, tak naprawdę to co przeszło czy przez falownik, czy przez falownik, wyszło z falownika 179 kWh i odejmując te 24 godziny od tych 179 zostaje tej energii, która faktycznie gridowo została pozyskana, 155 kWh. Przechodzimy teraz do auta elektrycznego. W tym miesiącu przejechałem 795 km. Powiem wam, niby nigdzie się nie jeździło, prawie 800 km zrobiłem i poszło na to 119 kWh. Licząc, przeliczając po prostu kilometry na litry i cała reszta, w tym miesiącu w ogóle to jakieś dziwne te ceny są, także aż dystrybutory pozamykali, że uszkodzone. Dla mnie to nie problem, ładuje się ze swojego, także czy tam uszkodzone, czy nie, więcej to wiem z soszali niż z życia normalnego. I oszczędność na paliwie w tym miesiącu to jest 340 zł, co bym musiał wydać na ropę
do mojego już nie mojego diesla, bo czerwone auto zostało sprzedane. I tutaj zaczynam wyliczać średnia spalania na 100 km elektryka. Na sierpień się nie patrzcie, bo wtedy jeszcze nie miałem dokładnych pomiarów. Od września dopiero zacząłem to mierzyć jak trzeba, także w statystykę wrzuciłem. Ale jak na razie wychodzi 15 kWh na 100 km, to nawet jakby po złotówce liczył, to jest 15 zł na 100, to zobaczcie, macie 6-12 zł, 2,5 litra ropy po tych taniościach. Wybory miną, tak wyjdzie 2 litry ropy. A powiem wam, ja mu nie żałuję, cisnę, jadę ile wlezie, bo jakbym na spokojnie leciał, to w 12 kWh się zmieszczę. Ja tym się nie jadę, spokojnie jeździ, także się zapieprza i tyle. I lecimy dalej, słuchajcie. Zobaczcie tutaj, wrzesień. 582 kWh wyprodukowała 8-letnia już w tym momencie, bo tutaj mamy od sierpnia, zaczynało we wrześniu. 8-letnia instalacja, 8-letnie panele wyprodukowały, zobaczcie, rekord. Niemożliwe, przecież ono po 5 latach miało iść na złom, już tyle. Do wyrzucenia to się do niczego nie nadaje, nawet pół kWh nie wyprodukuje. A to guzik, prawda, jak jest pogoda, to produkcja będzie szła i będą miały jeszcze 16 lat i jak będzie świeciło dzień w dzień, to uzysk zrobi, także to tylko i wyłącznie zależy od pogody. Także rekord mamy po 8 latach. I tak, już w tym roku 385 kW instalacja na Solar Trackerze jednoosiowym zrobiła 4271 kWh, co nam daje 1109 kWh z 1 kW, a przepraszam, 582 kWh nam daje 151 kWh z 1 kW, także bardzo dobry uzysk jak na wrzesień, no rewelacyjny, rekordowy tak naprawdę. I całość już te 8 lat, 7,5-8 lat, no to już 8 liczymy, tak? To mamy 36 507 kWh i no już prawie 10 000 kWh nam podchodzi. Także no, dojdzie do końca roku? Chyba nie. Jakieś 8,5 roku wyjdzie, żeby było 10 000 kWh zrobione. Z 1 kW oczywiście instalacji. Tak wygląda 385 i 5 kW bifacial no niestety nie pobił, bo już zaczyna wchodzić zacienienie na dolne panele. Słońce jest coraz niżej, także cień swoje robi i produkcja też tylko 791 kWh, co i tak nam daje 158 do 151 na tamtym trackerze, jednak jeszcze to światło odbite coś tam robi robotę. I tak, w tym roku mamy już 5910 kWh, co nam daje 1182 kWh. Także moje założenie 7000 kWh raczej w tym roku nie jest zagrożone. Patrzeć na różne tutaj produkcje, nie powinno być problemu ze zrobieniem jeszcze 1000, tak mówię, 1000 kWh, a z drugiej strony chyba nie, bo powiem wam już, a nie, może być problem jednak może być problem, no zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy na razie 6000 prawie kWh, może być jednak problem, no zobaczymy. I tak to wygląda tutaj na wykresie, ale wykres taki słabiuśki, bo mało lat pracy właśnie tej instalacji. I no, powiem wam, no masakra normalnie. Trackery sobie pracowały cały miesiąc bez problemu, bez żadnych hamowań, innych rzeczy. No i takie przebicie, no to jest bardzo, bardzo dobre przebicie. Zobaczmy tak z ciekawości, 582. Tu mamy 528, 532, 534, to były takie w miarę statystyczne, a tutaj 82, także o 50 kWh jeszcze więcej. Dla tego trackera to jest takie, no 2 dobre dni już o tej porze, mniej więcej, żeby tyle nadgonił, także bardzo dobrze, rośnie nam w prosumencie ile wlezie. Tutaj też już pierwsze koty za płoty, już jakieś statystyki mam. Także już można to będzie sobie po całości później obserwować. Przyjdzie październik, listopad, grudzień. Tutaj na 100 km na pewno się zwiększy o wiele, ale zobaczymy o ile. Ja nim jeżdżę cały czas normalnie. Powiem wam, włączam o, przepraszam. Włączam ogrzewanie, albo jeszcze nawet klimatyzację, no i
leci ten zasięg. Tutaj nie ma złudzeń. Myślę, może się jakieś wybasto zamontuje albo coś. Zobaczymy. Na razie będę latał na tym, co jest. Gdzie jeszcze jeździł będę, nie wiem. Zobaczymy wszystko. Także słuchajcie, tak to wygląda. Jak na razie off-grid daje radę. Już pomału instalacja PV będzie zwiększona na 2,4 kW z 1,6 kW, tylko 1,6 jest w kierunku południowym, a 2,4 kW już będzie w kierunku południowo-wschodnim i kąt akurat tu będzie 55 stopni, a teraz jest chyba 70 na 1,6, już tak dokładnie nie pamiętam. Także zobaczymy, jak to będzie działało. Kolektory solarne już pracują, znaczy dzisiaj tak naprawdę pracowały pierwszy dzień już na 66 rurach i widzę, bardzo fajnie to sobie leci przy jakimś słońcu, nie wiadomo jakim. Już ponad 80 stopni było na wylocie. Także będzie z tego trochę materiału, trochę filmów. No zobaczymy, jak to wszystko będzie. Na bieżąco tak naprawdę. Wysokonapięciowy magazyn też. Od poniedziałku odpalamy, bo jeszcze będą jeszcze zmiany. Hubert chce jeszcze tablet zrobić, takie zdalne, nie klikanie już w falownik, tylko właśnie zdalne, bo też tam różne kombinacje. Także u mnie jest teraz taki magazyn doświadczalny, różnych próbeczek. Już się okazało, że płytka nie może być między chińskimi falownikami, bo tak sieją, że się resetuje, wyłącza. Później to może być problemem, bo falownik się też resetuje do ustawień jakichś fabrycznych, tam są złe ustawienia. Hubert walczy z sofarem, żeby sofar to poprawił. Oni jakieś tych aktualizacji nie robią, także cały czas coś się dzieje. No nic, spróbujemy. Dobra, słuchajcie, także tak to wygląda na dzień dzisiejszy, a nawet na miesiąc, który minął. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie pogodę dalej zapowiadają, także tylko do przodu. Także ja Was pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.